Kocham Oreo i choć nie jestem zwolenniczką wykonywania przełożeń do tortów na bazie gotowych cukierków czy ciasteczek, to tutaj robię wyjątek. Dlatego dzisiaj zapraszam Was na nieziemską pastę z wykorzystaniem właśnie tych ciasteczek, którą możecie użyć do smarowania kanapek, do przełożeń tortów czy do wypełnienia babeczek. Czym jest pasta Oreo? Pasta Oreo to coś w rodzaju nutelli, tylko właśnie o smaku tych ciasteczek, która może być fajnym dopełnieniem, jeśli przygotowujecie tort z przełożeniem na bazie klasycznego kremu Oreo, który jest wykonany na przykład ze śmietany, mascarpone i ciasteczek. W tym odcinku pokażę Wam, jak wykonać taką pastę. Przy okazji pokażę też ten najprostszy, najbardziej klasyczny przepis na krem Oreo. Pasta Oreo. Do przygotowania pasty będą nam potrzebne ciasteczka Oreo. Do blendera kielichowego wrzucam ciasteczka. Następnie blenduję na drobne kawałki. Nie powinny być one duże, raczej powinno to przypominać taki pył, mocno zmielone ciasteczka. Następnie do garnka wlewam mleko i dodaję mleko skondensowane. Powinno to być mleko zagęszczone, słodzone. Dodaję również masło. Całość podgrzewam do rozpuszczenia masła. Następnie masło z mlekiem wlewam do ciasteczek. Zamykam blender i blenduję na gładką masę. I tak oto wygląda gotowa masa. Na tym etapie jest dosyć lejąca. Po jej przygotowaniu najlepiej jest ją schłodzić przez 2-3 godzinki w lodówce, żeby odrobinę zgęstniała. Krem Oreo. W pierwszej kolejności żelatynę zalewam zimną wodą, mieszam, a następnie chowam do lodówki na około 10 minut. Do misy miksera planetarnego wlewam śmietanę. Dodaję mascarpone. Następnie miksuję przez około 3 do 5 minut. Mascarpone ze śmietaną powinno się połączyć i stworzyć gęstą masę. Tak wygląda na tym etapie nasza śmietana z mascarpone. Do osobnej miski odkładam około łyżkę śmietany z mascarpone i dodaję żelatynę, która została wcześniej rozpuszczona. Za pomocą trzepaczki mieszam sobie śmietanę z mascarpone, dodaję żelatynę i energicznie mieszam. Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się na temat łączenia żelatyny ze śmietaną, zapraszam Cię do odcinka, który widzisz w prawym górnym rogu. Po rozmieszaniu żelatyny ze śmietaną, po zahartowaniu, przekładam tą część mascarpone i śmietany do misy miksera planetarnego. I znów miksuję na najwyższych obrotach przez około 2-3 minuty. Śmietana z mascarpone jest gotowa.
Zbieram sobie ze ścianek, sprawdzam, czy wszystko zostało dobrze wymiksowane. Jeśli jest konieczność, ponownie przez chwilkę miksuję. Maksymalnie minutka, dwie. Śmietana gotowa. Następnie do naszej masy dodaję połowę zmielonych ciasteczek Oreo i ręcznie mieszam. Dodaję pozostałe ciasteczka i ponownie mieszam. Składanie. Biszkopt nasączam, a następnie nakładam krem. Krem nakładamy sobie na środek, a następnie rozprowadzamy go do zewnątrz, tak żeby stworzyć tak zwane rantowanie, czyli taką wyższą warstwę kremu tylko po zewnętrznej części. To rantowanie jest bardzo ważne, dlatego że kiedy nałożymy już naszą pastę, nasza pasta po ściągnięciu potem rantu nie może być widoczna, więc musi być nałożona tylko w środku naszego tortu. Pamiętaj, że warstwa naszej pasty Oreo, czyli tego ciemnego kremu, nie powinna być grubsza niż 2, maksymalnie 3 mm. Następnie nakładam krem na pastę i wyrównuję poziom do tego naszego ręciku na zewnątrz. Rantowanie zabezpiecza nasz tort przed tym, żeby pasta nie wypływała z naszego przełożenia na zewnątrz podczas tynkowania. Jeśli tego nie zrobisz, tynkowanie będzie bardzo utrudnione. Pamiętaj o tym. Tak wygląda kawałek naszego tortu. Mam nadzieję, że przepis zarówno na pastę Oreo, jak i na krem się Wam spodobał i że będziecie chcieli go wypróbować. Pamiętajcie o tym, że tort przełożony takim kremem Oreo w lodówce musi spędzić minimum 10 godzin, żeby to wszystko się ustabilizowało i żeby nie było problemu z tynkowaniem. Natomiast jeśli chodzi o pastę, pamiętajcie o tym, żeby nie dawać jej zbyt dużo do naszego tortu. Może nas kusić, żeby dać jej więcej, żeby ta warstwa była grubsza, ale pamiętajcie o tym, że ta pasta nigdy nie robi się bardzo stabilna, nie robi się twarda, ona cały czas jest taka półpłynna, przez co jeśli dacie jej zbyt dużo, to nasz tort może się zrobić trochę mniej stabilny, dlatego na to uważajcie. To jest świetny dodatek do kremu Oreo, ale nie można z nim przesadzać. Idealnie, jeśli tej naszej pasty jest około 2, maksymalnie 3 mm i wtedy nie będzie nam negatywnie wpływało na stabilność. Jeśli chodzi o tą naszą pastę już jako na przykład wypełnienie babeczek, to tam hulaj dusza piekła nie ma, spokojnie możecie do środka, do babeczek sobie dodać. Ta nasza pasta będzie właśnie taka płynna, fajna i będzie fajnie smakowała w naszych babeczkach. No oczywiście ten krem świetnie się nadaje do smarowania kanapek. Jeśli lubicie kanapki na słodko, to jest bardzo fajne, choć bardzo kaloryczne uzupełnienie naszej diety, więc tylko raz na jakiś czas. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. No i cóż, do zobaczenia.